Zapraszam Was dzisiaj na kolejną część tutorialu o przedłużaniu paznokci w kształcie baleriny. W poprzednim materiale pokazywałam Wam pierwszy etap, czyli podkładanie szablonu. Dzisiaj, kontynuując temat, przejdę do budowy paznokcia. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Przed nałożeniem żelu na przygotowaną płytkę nakładam primer bezkwasowy. Następnie na powierzchnię płytki nakładam niewielką ilość bazy, którą wcieram w płytkę za pomocą pędzelka do żelu. Przypominam, że linki do wszystkich użytych przeze mnie produktów znajdziecie w opisie. Utwardzam bazę, a następnie sięgam po żel Easy Shape Light Rose. Zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy żelu na paznokieć, następnie nabieram większą ilość żelu i wykonuję przedłużenie, kładąc żel na szablonie. Mój paznokieć przedłużam do kreski numer 3. Pamiętajcie, że balerina jest kształtem, który nosi się na dłuższych paznokciach. Na krótszych po prostu nie widać tego efektu, dlatego zalecam Wam przedłużenie minimum do drugiej lub trzeciej kreski w zależności od płytki. Zaczynam od nałożenia żelu na środek szablonu, następnie rozprowadzam go na boki. Po bokach korzystam z linii pomocniczych wyznaczonych na szablonie. Przed włożeniem szkieletu do lampy jeszcze raz sprawdzam tunel i zaciskam ponownie szablon. Utwardzam szkielet przez 30 sekund. Po wyjęciu paznokcia z lampy zdejmuję szablon. Zwróćcie uwagę, jaki tunel udało mi się uzyskać za pomocą samego szablonu. To właśnie od zaciśnięcia szablonu zależy, jaki tunel uzyskacie. Przykład możecie zobaczyć na moim środkowym i serdecznym palcu. Tunel z środkowego paznokcia jest mocniejszy, natomiast na paznokciu serdecznym jest delikatnie szerszy. To, jak wąski tunel zrobicie, zależy od Was i od Waszego gustu. Następny krok to budowa paznokcia. Nabieram większą ilość żelu i zaczynając od okolicy skórek, rozprowadzam go po powierzchni paznokcia. Korzystam z żelu Easy Shape Light Rose, który ma konsystencję galaretki, dlatego wykonuję delikatne ruchy pędzlem, dociskając żel do płytki. Utwardzam żel w lampie. W ten sposób zbudowany paznokieć jest gotowy do kolejnego etapu, czyli piłowania, które pokażę Wam w kolejnej części. Zapraszam Was na pozostałe serie o przedłużaniu na moim kanale. Link do playlisty znajdziecie w opisie filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnej części.